Co sobie panowie wyobrażacie? Oj, do mnie nie mówi. A pan do mnie nie mówi, że jest zabronione coś, co nie jest zabronione. Ale Pan do mnie stoi powiedział, pan że i czeka. filmowanie jest zabronione. Niech pan... Ja nie powiedziałem, że filmowanie, niech pan, Pan mi powie. bo ja widzę, że do pana nie dociera, co ja do pana Bo ja mówię. nie wiem. Pan powiedział, że jest zabronione filmowanie o... Tak, tak powiedziałem. Kłamie pan w żywe oczy. Żeście się wpakowali w gówno. Spieprzaj pan. Pewnego dnia w Gdańsku odwiedzono okolice kilku ciekawych obiektów. Przy kilku z nich doszło do sympatycznego spotkania z widzami, które wam przedstawimy w innym terminie. Za jakiś czas zobaczycie materiał ze spotkania z majorem pewnego obiektu wojskowego ulokowanego w środku miasta, a dzisiaj zobaczycie, jak kłamią w żywe oczy, nie dopełniają obowiązku i przekraczają uprawnienia gdańscy chuligani z odznakami policji. Kamera została włączona w kilka sekund po tym, jak panowie z zaskoczki wyskoczyli z nieoznakowanego samochodu, wydając polecenie niekasowania materiału, myśląc chyba, że chcą usunąć materiał, który nagrałem. I teraz możemy rozmawiać. O co chodzi, panowie? Chodzi o to, że zgłoszenie. Ma pan jakiś dokument przy sobie? Moment, panowie, tak nie będzie. Co to jest? Ma pan jakiś dokument przy sobie, policja? Co jest? Imiona, nazwiska, co o co chodzi? Nazwałem panu, przedstawiałem się. Niech pan pokaże imię i nazwisko, tak żeby nie krzyczeć. O co chodzi? Jest zgłoszenie, że nagrywał pan obiekt wojskowy. No i to z tego. Zabronione. Spieprzaj pan. Ale pan tak do mnie nie mówi. Niech pan sobie... A wie pan, co pan do mnie teraz powiedział? Kłamie pan w żywe oczy. Jaki przepis mówi o zabronieniu? Nigdzie usiądę sobie tutaj albo odejdę. Jak pan nie będzie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, zostaną już do środki przymusu bezpośredniego. Szanowny panie, jak pan nie przestanie kłamać, pan szczególnie, jaki przepis mówi o tym, że nie mogę filmować obiektu wojskowego? Proszę mi przytoczyć. Proszę mi przytoczyć przepis. Pan powiedział, że filmowanie obiektu jest zabronione. Proszę powiedzieć, jaki przepis o tym mówi? Jeszcze upomnę tylko pana, że nie życzę sobie, żeby pan to udostępniał, tak? Może Dobrze, pan proszę nagrywać, pana. ale ja sobie nie życzę, żeby pan to udostępniał. Fajnie. Pociągnę pana do Proszę pana, nigdy tego nie robię, ale dlaczego pan mówi do mnie, że filmowanie obiektu wojskowego jest zabronione? Proszę powiedzieć mi, jaki to jest przepis. I do momentu, kiedy pan nie wskaże przepisu, nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. Bo pan jako funkcjonariusz publiczny zaczyna pan kłamać mi tutaj. Przed chwilą rozmawiałem z panem majorem koło tego obiektu. Dobra, to nie jest dobrze, że funkcjonariusz publiczny przychodzi do mnie i zmyśla przepisy. Co pan sobie wyobraża? Nie zmyślam panu przepisu, żadnego panu przepisu. Pan nawet powiedział, nie że jest cytowałem. zabronione filmowanie o... Tak, tak powiedziałem, ale nie cytowałem żadnego przepisu. To, jeżeli jest zabronione, to znaczy, że tego nie mogę robić. W związku z czym jest jakiś przepis. Proszę mi powiedzieć jaki. Na razie to pan wymyśla przepisy. To jest łamanie prawa, proszę pana. Nie może pan Prawa jest zmyślać. wymyślaniem przepisów? Tak, wymyślanie przepisów jest łamaniem prawa. Dobrze. Proszę. Aha, proszę pana. Czekamy aż pan... Niech mi pan teraz tak powie. Pan Jak- był tam do studzienki, tak? Proszę pana, ja filmowałem obiekt wojskowy, jeżeli chodzi o ten. To tak, to ja byłem. Okej. Nigdy nic nie kasuję, panowie. Jaki jest powód, jakie jest podejrzenie? O co pan mnie podejrzewa? Pan powiedział, że jest zabronione filmowanie, to jest nieprawda, od razu pan kłamie, więc pan naprzeciwko... Dokument od pana przygotuje panu. Ja panu przygotuję dokument, jak pan mi poda przyczynę legitymowania, jakieś podejrzenie o przestępstwo lub jakie przestępstwo albo Masz ten temat? wykroczenie popełniam. Pan powiedział, że jest zabronione filmowanie obiektu wojskowego. Tak pan do mnie powiedział, jest to nagrane. Co sobie panowie wyobrażacie? A pan czemu kolegę od razu nie reflektuje? Pan się zna? Przychodzi pan do człowieka jako funkcjonariusz publiczny i mówi do niego, że jest zabronione filmowanie obiektu. Co pan jest, władza ustawodawcza czy wykonawcza? Co to ma być do cholery? Dokument od pana. Dobrze. Dokument od pana poproszę, żeby pan więcej nie kłamał, dobra? Ale niech pan się Może pan spokoi, do mnie- pan ręką nie wymachuje, bo za obiektywem pan ręką wymachuje tutaj, tak żeby nie było widać, a Jaka jest przyczyna legitymowania, poproszę? Już panu mówiłem. Jaka jest przyczyna legitymowania? Nagrywał pan. Obiekt wojskowy, wyciągnie pan ręce pan z powiedział, że kieszeni, to jest bo nie zabronione, to jest nieprawda. Dlaczego pan kłamie? Pytam się, dlaczego pan Przygotuje pan kłamie? dokument, czy nie? Przygotowałem. Trzeba zastosować środki. Przygotowałem, może pan wszystko odczytać, co pan ma. Przewrócę panu na drugą stronę, jeżeli pan sobie tylko tego życzy. Ale proszę mi nie kłamać prosto. Ale że to pan jest będzie zabronione. powtarzał w kółko o tym kłamaniu? Nie wycofał pan się z tego. Co pan sobie wyobraża? Jak ja bym do policji przyjechał, gwałci pan Dobrze, dzieci, to było trzyma wszystko pan w tak porządku? Powtarzcie. A po co pan zmyśla to, że jest zabronione Co pan filmowanie? krzyczy? Jestem zdenerwowany jak funkcjonariusz. Są obiekty, które są, że tak powiem, budowane z uwagi na to, że na obronność państwa całą resztę i I w co? momencie, jeżeli chodzi o osoba, która nagrywa jeszcze, No.
Nie wiem, w związku z czym pan twarz zasłania. No, bo mogę i chcę, rozumie pan, że to Dobrze, jest ale- zakazane, nie? Czy ja panu powiedział, że to jest zakazane? No to dlaczego pan mi to wypomina? Dlaczego my rozmawiamy o legalnych czynnościach? Bo ja panu coś tu tłumaczę. Nie chce Dobrze. pan rozmawiać, to nie możemy. Proszę, Nie wiem, proszę czy mi pan wytłumaczyć, nie będę panu przerywał. Pan chciał dowód. Możesz? Mogę schować, tak? W związku z tym pytam pana, w jakim celu pan to nagrywa? Co to pana obchodzi? Okej, dobrze. Proszę pana, niech pan mi odpowie, co to pana obchodzi. Jak pan prowadzi ze mną rozmowę, niech pan też się wylegitymuje. Jest pan... Szanowny panie, pokazywałem na początku, pan jak zwykle... Pan tutaj pokazywał, krzyczy. czy pan? Szanowny panie, przeczytał sobie pan starszy sierżant. Dziękuję panu serdecznie. Tak jak kolega informuje pana, że nie wyrażam zgody na udostępnianie wizerunku. Dobrze, Jeżeli w porządku. udostępni pan jakikolwiek wizerunek mój, spotkamy się z tym w sądzie. Dobrze, Widzę, pan proszę jest na pana. bieżąco, więc pan pewnie Proszę w pana, tym temacie proszę wie. pana, ja pana informuję, że jeżeli pan będzie sikał na drodze, to my też spotkamy się tam, gdzie trzeba, nie? No dobrze. No, w porządku. No i co teraz dalej To pan wtedy pan złoży zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu, jeżeli pan będzie świadkiem czegoś takiego. No i wtedy Ty łobuziaku jeden. Oj, tak do mnie ty nie łobuzi. A pan do mnie nie mówi, że jest zabronione coś, co nie jest Ale zabronione. pan tak do mnie się nie odzywa. Będzie pan A niech pan do mnie nie mówi, że jest Ale ja do zabronione. pana na razie nic nie mówię. To pan do mnie stoi, powiedział, pan że i czeka. filmowanie jest zabronione, niech pan... Ja nie powiedziałem, że filmowanie, No to co pan pan, krzyczy? niech pan... Pan mi powie. Bo ja widzę, że do Nie pana nie wyciągnie dociera, pan co ja do ręce z pana kieszeni, bo mówię. ja nie wiem. Ach tak? Widzę zgłoszenie, że nagrywa pan obiekt wojskowy. No i co z tego? Zabronione. Zabronione. Pan Nawet powiedział, nie że jest cytowałem. zabronione filmowanie o... Tak, tak powiedziałem, ale nie cytowałem żadnego przepisu. Pan do mnie stoi, powiedział, pan że i czeka. filmowanie jest zabronione, niech pan... Ja nie powiedziałem, że filmowanie, No to co pan pan, krzyczy? niech pan... Pan mi powie. Bo ja widzę, że do Nie pana nie wyciągnie pan dociera, co ja ręce do z pana kieszeni, bo ja mówię. nie wiem. Kolega twój mówi, że nagrywałem obiekt wojskowy, a na moje pytanie, no i co z tego, ty odpowiadasz, że to jest zabronione. Na moje stwierdzenie, że powiedziałeś, iż filmowanie jest zabronione, sam stwierdzasz, że tak właśnie powiedziałeś, ale teraz nagle twierdzisz, że nie powiedziałeś tego i mówisz, że sobie coś ubzdurałem i że do mnie nie dociera, co do mnie mówisz. Ty perfidny kłamco z odznaką. Ale sprawy są dużo gorsze, kłamco i ignorancie w jednym, bo na podstawie swojej tezy o zakazie filmowania, używając gruźb użycia środków przymusu, wyciągasz ode mnie dane. A wiesz, co to oznacza, perfidny kłamco? Pan do mnie stoi, powiedział, pan że i czeka. filmowanie jest zabronione, niech pan... Ja nie powiedziałem, że filmowanie, No to co pan pan, krzyczy? niech pan... Pan mi powie. Bo ja widzę, że do Nie pana nie wyciągnie pan dociera, ręce co ja z do pana kieszeni, bo ja mówię. nie wiem, co Niech pan krzyczy. wyciągnie ręce z kieszeni, bo ja nie wiem, co pan ma tam. Tak, Traktujmy się równo. Różnica jest taka, że to ja w Pan tym sobie momencie coś wydaję bzdurał i polecenia, próbuje pan a nie pan. konsekwentnie do tego dążyć. Proszę pana, pan powiedział do mnie, że filmowanie obiektu wojskowego jest zabronione. Łże pan po prostu. Nie lubię tego. Gdyby pan do mnie Pan podszedł, nie dzień smakuje mi dobry. tu tym palcem za obiektywem. Proszę pana, co? Nigdzie nie ucieknę. Ja nie wiem, proszę pana, ja pana nie znam. Biega pan w kominiarce, nie wiem co pan ma po kieszeniach. Nie skoro biegam, w kominiarce Chodź, chodzenie jest całkowicie legalne, filmowanie Czy obiektów wojskowych jest... Pan, Czy ja powiedziałem, mogę że jest skończyć? nielegalne? Znaczy ja powiedziałem, że jest nielegalne. Dlaczego panowie zaczepiacie osobę, która wykonuje legalne czynności? Ja nie wiem co pan wykonuje. A szanowny jak, proszę panie. pana, nie wie pan, co ten człowiek teraz jedzie robić? Nie wie pan, co on robi, nie zatrzymuje pan go, nie? Nie róbcie sobie panowie jaj. To nie jest tak, że wychodzicie sobie, przychodzicie i mówicie, że jest zabronione, co nie jest zabronione. Chyba pan słyszał, że kolega powiedział, że filmowanie... Słyszałem, powiem panu, bo ja jestem kierowcą No to dobrze. Chciałem pojazd zostawić w takim miejscu, żeby jak najmniejsze utrudnienia sprawy. Biegam według ciebie w kominiarce, podobno wymachuję palcem tak, żeby nie było tego widać, a na dodatek ty drugi nieprawdomówiczu mierz się z prawdą twierdząc, że ja mówię, że nie będę ci odpowiadał. Zadałem ci pytanie, co to cię obchodzi, które powtórzyłem i poprosiłem o odpowiedź na nie. Ale ty idziesz dalej i mówisz, że nie słyszałeś, jak kolega mówi o zabronionym filmowaniu, bo jesteś kierowcą i akurat wyszedłeś z samochodu, bo musiałeś pojazd zostawić, żeby jak najmniejsze utrudnienia sprawiał. Ale komu ty wciskasz ten kit, chłopie? Przed tym, jak twój kolega poczuł się Sejmem i Senatem w jednym i ustanowił nowy zakaz, samochód stoi zaparkowany i stoi tak cały ten czas, a ty stoisz obok i widać kawałek twojej kurtki. Kilka sekund później twój kumpel kłamca samowolnie ustanawia zakaz. Ja momentalnie wyrażam głosowo swój sprzeciw, a ty zajmujesz pozycję za mną i nawet kierunkowy mikrofon skierowany w stronę kumpla kłamcy, ten mikrofon, który ma jeszcze mnie za przeszkodę, wyłapuje twój głos, tak jak i kamera ciebie kilka sekund później. Mało tego, twój kumpel chwilę później potwierdza to, że faktycznie powiedział, że jest zabronione filmowanie i zrobił to w momencie, kiedy ty cały czas urwisie przy mnie stoisz i widać to na kamerze i słychać w materiale. Ale ty nie słyszałeś. Wybiórczy słuch masz, chłopcze. Chciałem pojazd zostawić w takim miejscu, żeby jak najmniejsze utrudnienia sprawy. W porządku.
panu pokażę, co ja mam w kieszeni, żeby pan widział, że sobie trzymać. Może pan no, sobie zajrzy. Wie nie, pan, szanowny panie, w tym momencie panu wydałem polecenie, żeby pan nie trzymał rąk w kieszeni i pan ma obowiązek się do nich stosować. Dziękuję panu serdecznie. Szanowni Państwo, ja bym prosił, żebyście Państwo nie zmyślali prawa. Jeżeli policjant do mnie mówi, że coś jest zabronione, to znaczy, że jest to poparte przepisem, prawda? Jeżeli by tak było, jeżeli policjant by powiedział, że do mnie coś jest zabronione. Nie może mówić, że coś jest zabronione, skoro ustawy ani przepisy inne nie zabraniają tego, tak? Wiecie panowie, że ja już mogę teraz stosować spokojnie wyjątek dziennikarski i tego pana upublicznić wizerunek, ponieważ on zmyśla przepisy. A? Tak to jest, panowie. Proszę się nie obawiać, ja tego nie robię ogólnie. Nigdy nie publikuję, chyba że mocno już tam się coś stało gdzieś w drugiej czy w trzeciej odpowiedzi na skargę, ale jak panowie przychodzi, niech pan sobie... Pan do mnie spokojnie rozmawia, ja do pana teraz powiem. Niech pan sobie wyobrazi Dlaczego sytuację. pan cały czas wymachuje tym palcem? Ja proszę pana jestem daleko, trzymam 20 cm od swojej twarzy moją rękę, no to chyba tyle mogę, nie? Nie wiem, proszę pana. Bo... Dobrze, proszę pana, nie będę machał ręką. Dziękuję. Proszę pana, niech pan mi powie taką rzecz. Nie czuje pan się skrępowany, zakłopotany, nie czułby pan się zdenerwowany, gdyby policjant do pana podszedł i powiedział, że nie może pan czegoś robić, co pan może robić. Jak pan się czuje wtedy? Powiem panu tak. Nie czułby pan się zdenerwowany, jakby jakaś BSW do pana przyjechało i zaczęło panu wciskać kit, że pan nie mógł czegoś zrobić, co pan może robić? Nie czułby pan się? I z tego wynika mojego zdenerwowania, bo pana ignorancki kolega powiedział, że filmowanie... Szanowny panie. Ale on jest ignorantem, ja go nie obrażam, stwierdzam fakt. Do pana zgodnie. Powiedział do mnie nieprawdę odnośnie filmowania obiektów wojskowych. Powiedział do mnie nieprawdę. Powiedział, że filmowanie obiektów jest zabronione. I tylko to mnie irytuje, bo gdy policja do mnie podchodzi, grzecznie, dzień dobry, a już mnie tu zaczyna. Grzeczności. Brak No grzeczności. bo obejrzy sobie pan to nagranie tylko wtedy od początku i pan Już zobaczy. mnie panowie zatrzymywaliście tu jakieś ręce, Pan nie jest plus do tego, zatrzymywany, proszę tylko pana, pan jest dobrze, legitymowany. dobrze, nie jest dla mnie grzeczną, nie jest dla mnie grzecznością mówienie do mnie, że nie mogę robić tego, co mogę robić. To dla mnie jest niegrzeczne. Pan tak, ale kolega i pan nie zwraca mu uwagi, a jesteście razem. Tak jak pan już pytał, jak panu powiedziałem. Proszę, dobrze, proszę pana, czy ja muszę panu odpowiadać na pytanie, w jakim celu ja wykonuję legalne czynności? Co to jest za pytanie w ogóle? Niech pan mi powie. Co to jest za pytanie? Przychodzi pan do obcego mężczyzny, który robi wszystko zgodnie z prawem i mówi pan do mnie, że w jakim celu ja robię coś zgodnie z prawem jako policjant? Pan to do mnie mówi? Niech pan się zastanowi, co pan robi. Jakby pan powiedział, o, dzień dobry, witam pana, wie pan co, zauważyli pana tam, przyjechaliśmy, chcieliśmy zobaczyć, czy coś tam pan... co, Ale szanowny panie, o ja co nie panu zdążyłem chodzi? nic powiedzieć, bo pan zaczął krzyczeć od początku. Ponieważ Więc, kolega, ale niech mi ponieważ pan- kolega dobrze, teraz pana pan mnie powiedział, posłucha. że jest Teraz pan mnie zabronione posłucha. filmowanie. Cytując pana przed chwilą, jakby pan mógł podjechać, zapytać, co pan tam robi. Ja pana zapytałem, co pan tam robi. To pan mi powiedział, że pan sobie nie będzie odpowiadał. No i, ale co powiedziałem dokładnie, co? Że pan nie będzie odpowiadał. A proszę pana, było tak, że wszyscy się mi od razu na początku przedstawili i kolega, który chciał ode mnie dokumenty, czy nie? Przedstawił się. Tak? który Od pana- razu na początku? Ale niech pan nie krzyczy. Od razu na początku przedstawił się? Ja panu chciałem wszystko powiedzieć, jakbyście wszyscy się od razu od początku przedstawili. Szanowny panie, ja panu jeszcze raz, że tak powiem, legitymację pokazałem, tak żeby sobie pan był w stanie zauważyć dane. Powiedziałem, przedstawiłem się panu, podałem jednostkę, z jakiej jestem, szanowny panie. No to teraz panowie będziecie musieli odkręcić, wszystko się zgadza, ja nie mam do pana o to pretensji, będziecie musieli tylko odkręcić tę bzdurę, które ten pan mówi. Bo teraz nie stworzycie na miejscu przepisów. Sejm wam nie przepchnie z przepisów. Dobra, proszę pana, przeprosi pan mnie za to, jak pan się okaże, że mogę filmować? Aha, czyli pan może mówić, że jest zabronione. Zabronione. Proszę pana, kolega nie mówił, żebym nie machać przed niego ręką, to pan mówił. Mam mojego asekuracji, jego bezpieczeństwo tak samo. szanowny Dobrze. panie, na tym to polega. Chciałbym, żeby pan zwrócił uwagę koledze, że powiedział nieprawdę odnośnie tego, że filmowanie obiektów. Skoro pan tak dba o kolego, to niech pan zadba o mnie też. Bo chyba też pana to jest obowiązkiem, prawda? Szanowny panie, masz panu wytłumaczenie, jak to wygląda, dlaczego w związku z czym. No, powtarzałem za chwilkę na chwilę, No, tak, to nie ja, proszę pana, powiedziałem, że filmowanie obiektu jest zabronione. To nie ja zmyślam. Nic pan mi nie wytłumaczył. Ja sobie pana proszę nagranie później, tylko od początku, nie od środka, jak to zwyczajnie wszyscy mają. I wtedy ewentualnie pan przesłucha i wtedy pan sobie przypomni, co ja panu tłumaczyłem, tak? Proszę pana, cały pic tutaj polega na tym, że kolega powiedział do mnie nieprawdę.
Cały pic polega na tym, że mamy zgłoszoną interwencję o mężczyźnie, który powiada panowi Ja nie sobie. mam nic Tak problemu. jak pan powiedział, chodzenie w kominiarce jest legalne jak najbardziej, nie ma No, z tym no i problemu. Natomiast jest to pewna forma, że tak powiem, odstępstwa od normy społecznej, tak? Kogo obchodzi, co pan uważa za normę taką czy Nie inną? ja, proszę pana, tylko społeczeństwo, tak? Ale W tym przecież to momencie- jest legalne, to więc o co chodzi? Co pan teraz wszystkich, którzy będą jechać BMW jakiejś nowej, najnowszego rocznika sportowym będzie zatrzymywał, bo to jest odstępstwo od normy? Nie, jeżeli będę miał zgłoszoną interwencję w związku z tym pojazdem, to będę zmuszony sprawdzić, o co w tym Dobrze, chodzi, proszę pana, W jakie związku z tym są- Tu jest moje miejsce. Chciałbym Poczeka się... pan chwilę, kolega się skonsultuje z dyżurną, bo tam tyle, nie wiem, czy też jakieś informacje Oj, ma. to buziaku jeden, oj, buziaku. Mówię do pana dlatego tak, nie wyzywam pana, nic pan tam nie robię, ponieważ pan zmyślił to, po prostu zmyślał pan mi, że filmowanie obiektów wojskowych jest zabronione. I to mam nagrane, proszę pana, i to tak nie przejdzie sobie, że pan jako funkcjonariusz publiczny w osobie policjanta chodzi po chodniku i mówi do ludzi, że to jest zabronione, co nie jest zabronione. Dobrze się pan z tym czuje? Jakbym powiedział, niech pan nie stoi, niech pan siada teraz, bo stanie jest zabronione. Co pan, za głupka by pan mnie uznał, nie? No niech pan się nie dziwi, że ja do pana tak mówię. Przyszliście panowie, otoczyliście mnie od razu tutaj jakieś łapanie, tak jakbym chciał zwiewać i pan myślał, że ja chcę skasować, ja pana chcę nagrać, a nie skasować. Co pan zwariował? Myśli pan, że co, że ja przed pewnymi uzbrojonymi policjantami będę uciekał tutaj przy... Nie wiem, co ma pan w głowie, tyle panu powiem. Ja- Ludzi spotykamy ale wie- bardzo różnych. A ludzi, wie pan którzy co, nie? nie Ja zdają też sprawy. spotykam bardzo różnych policjantów i też nie wiem, co pan ma w głowie. No, tylko różnica Nikt wygląda... mi się na początku nie przedstawił, nikt tego nie zrobił. Na początku, przed pytaniami o dokumenty. Niech pan nie zmyśla tego. Tak było, proszę pana. Ile pan ma lat? To nie ma najmniejszego znaczenia, szanowny panie. To było tylko grzeczne pytanie. Pan też grzecznościowo pewne rzeczy się nie pytania? No tak, niegrzeczność to ma pan odmowę odpowiedź na pytanie. Dobrze, ale znaczenie, proszę pana, już ma to, że policjant mówi, że coś jest zabronione, a nie jest zabronione, prawda? To już ma znaczenie, nie? No, tworzy sobie pan swoje nagrania, tam pan posłucha. Ale ja co panu pan twierdzi, że tłumaczyłem. kolega nie powiedział, że filmowanie obiektów wojskowych jest zabronione? Pan jeszcze 80 000 razy to w stanie powtarzać, ja panu odpowiem za każdym razem to samo. Tworzy sobie pan, tłumaczyłem panu, o co chodziło z tym wszystkim. Wtedy pan zrozumie. Nie mam obowiązku powtarzać 50 000 Ja razy. Dobra, proszę pana, powiedział pan do mnie to, że filmowanie obiektu wojskowego jest zabronione, czy nie? Z panem będę tylko rozmawiał na temat tej interwencji, nie będę z panem wchodził w żadne dyskusje, bo to nie ma nie sensu. rozumiesz mnie, chłopie, kurde. Jest tutaj powód do tego, prawie, że złapałem cię na gorącym uczynku na zmyślaniu przepisów wobec obywatela, teraz go prawda. tutaj trzymacie. Prawie mówię w tym kontekście, że mogłoby to posłużyć do ujęcia ciebie obywatelstwa w tej chwili, ale okazałeś mi tą legitymację, więc tylko dlatego to się nie stanie. Cieszę. Dziecko, naucz się, kurczę, przepisów, a nie zmyślasz, chodzić po ulicy i zaczepiacie ludzi. Mówiąc, że nie mogą robić tego, co mogą robić. Co pan powie? Co pan powie? Co pan powie? Ja tylko słucham No panu nie. monologu, ja nie będę z panem rozmawiał i mówię to ostatni raz. Ja nie wchodzę z panem w żadne dyskusje. Panowie, dlaczego? Dobrze, proszę pana. Proszę pana, to pan z siebie teraz zrobił gwiazdę, mówiąc, że nie mogę robić tego, co mogę robić. Niech pan mi powie, dlaczego my tutaj czekamy teraz. Wylegitymowaliście mnie, nie stawiacie mi żadnego zarzutu o wykroczenie ani przestępstwo, dlaczego tu stoimy? Mogę odejść czy nie? Nie, nie może. To dlaczego tu stoimy dalej? Słucham? Swoją czynność. Mogę się dowiedzieć, jakie to są czynności? Nie Legitymowanie się zakończyło, tak? Nie, Rozumiem. jeszcze nie zakończyłem. Okej, w porządku. Chłopcy wyszli, myśleli, że tutaj nie wiem co zrobią. Oj, chłopaku. Wy naprawdę w Gdańsku nie ogarniacie, kto tak naprawdę chodzi z tą kamerą, gdzie nic, nie wie pan, kim ja jestem, nie zdaje sobie pan z tego sprawy, nigdy pan nie słyszał o takim kanale jak na przykład Audyt Obywatelski, nigdy pan o tym nie słyszał? To niech pana zainteresuje, bo by pan się wtedy Pan mi nie douczył. mówi, co mnie ma interesować. Ale proszę Ja mam pana, swoje przez zainteresowania. takie to, że pan nie sięgnął do przepisów, zanim pan klapnął ozorem, teraz będzie pan miał problemy. No dobrze. To ja je będę miał, tak? Tak, to tak. Albo ja, albo No pan. tak. I zabiera mi przez swoje nieuctwo pan teraz czas. Niech pan nie kasuje. Niech pan nie kasuje. No to było dobre. Wszystko sobie to. Tak jakby pan
zdawał sobie sprawę, że nawet jak ja bym to wcisnął kasuj, to i tak nic nie da. Jakby pan chciał zatrzymać ten telefon, to i tak dopóki nie nagrałbym czegoś nowego w tym momencie, nie napisało się, to nic nie da. To nic nie da. Chcesz sobie? Tak? Dzień dobry. Dokładnie. Mogę usiąść? Proszę. Ja sobie bardzo cenię policję, która przychodzi do obywatela i od razu na początku nie zmyśla prawda, nie? To sobie cenię bardzo. Zdarzało mi się wysyłać pochwały na różnych funkcjonariuszy, ale zdarzało mi się też skargi, bo mają problem z moimi legalnymi czynnościami. Kończyło to się postępowaniami dyscyplinarnymi i strasznie mnie irytuje, jak policjant do mnie mówi, że nie mogę robić czegoś, co mogę robić, albo że jest, cytując wprost, zabronione coś, co nie jest zabronione. Tylko o to mam do panów pretensje. Przyszedł mi pan normalnie i powiedział, że to nie jest zabronione, tylko że... Ale już zabronione, to zacząłem pytać się o przyczyny, to już pan powiedział, że to jest zabronione. Od razu panu mówię, nie jestem w żaden sposób uzbrojony, nie mam przy sobie noży, gazów, ani żadnych innych Bardzo rzeczy. się cieszę. I nic panu nie grozi. Eskalacja takiej sytuacji jest tylko wtedy, kiedy policja do mnie mówi, że nie mogę robić czegoś, co mogę robić. Tylko wtedy. Bo to nie jest wasza nauka. Proponuję od razu do komendanta tego policji w Gdańsku zadzwonić. To on wam od razu powie. Jak macie z nim kontakt. Żeście się wpakowali w gówno. Pan mi okazywał legitymację? Ja To poproszę pana, nie nagram oczywiście, że mogę mówić w tym interesie. Dziękuję panu bardzo. Proszę pana. ogólnie nasze zgłoszenie wynikało z tego, że obywatel poczuł się zagrożony, szczególnie w obecnej sytuacji, jaka istnieje geopolitycznej. Mhm. Jest pan wolny, może pan iść. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Dokument pan ma, bo pan nie dawał. Tak, Pan okazał otrzymałem dokument. Do widzenia panu. Do widzenia. Do widzenia panu. Do widzenia. Proszę pana, jest taka sprawa, nie? Legitymowaliście mnie. A gdzie jest moje pouczenie o możliwości złożenia zażalenia skargi? Gdzie jest moje pouczenie? Co jest do cholery? Łamiecie ciągle prawo. Ten zmyśla, wy łamiecie. Wypieprzajcie stąd, kurde, co wy sobie wymyślicie?
kłamstwa chuliganów z oznakami, zmyślanie przepisów, dosłownie wyłudzenie danych osobowych wskutek podania przyczyny, którą było zmyślone przez policjanta prawo, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków związanych z przepisami odnośnie legitymowania. To wszystko mieliście tu okazję zobaczyć, a teraz macie okazję zrobić coś w tej sprawie, jeśli macie ochotę. Numer rejestracyjny samochodu widzieliście, przynajmniej jeden z tych panów przedstawiał się jako policjant z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Zajście miało w okolicach godziny 12 11 kwietnia 2022 roku na ulicy Traugutta w Gdańsku. Ze strony twórcy kanału zostaje zgłoszona do różnych kompetentnych w tych sprawach organów skarga. Poza pochwałami, które niekiedy zasadnie ślecie, na przykład w przypadku tego żołnierza, wiemy, że z kolei zgłoszenia skarg naszych widzów w sprawach niekompetentnych funkcjonariuszy z materiałów z tego kanału też mają swój skutek, co wam za jakiś czas przedstawimy. Więc jeśli macie ochotę i uważacie, że takie zachowanie panów było naganne, to na przykład macie adres, gdzie można to zgłosić. Nie zapominajcie o subskrypcji, by nie przegapić na przykład materiału związanego z hipokryzją wschodniego dyplomaty z kraju, którego władze wraz z jego armią zaatakowały w ostatnim czasie swojego zachodniego sąsiada, który jest jednocześnie naszym wschodnim sąsiadem. Okolice placówki tego bezczelnego człowieka odwiedził audytor. Pamiętajcie, że jeśli macie taką ochotę i możliwości, kanał możecie wesprzeć na Patronite. Nie przejmujcie się jednak, jeśli nie możecie. Kanał ten ma też charakter misyjny i edukacyjny i już na samym początku zdecydowano, że obojętnie czy cię stać na wspieranie audytu obywatelskiego, czy też nie, to i tak wszystkie materiały są dostępne dla wszystkich, bez względu na jego finansowe możliwości, a opcja wsparcia jest zwyczajnie dla tych, którzy poczuli potrzebę z niej skorzystania.